No dobrze, dzień dobry. Pogoda się zrobiła ładna, jest ciepło, chociaż rano się nie zapowiadało. Wiaterek lekki wieje, można pojechać sobie polatać. Dzisiaj odświeżony zostanie stary mój samolot. Nie powiem, że to mój pierwszy, ale jeden z pierwszych. Można powiedzieć śmiało wysłużony i zasłużony, wielokrotnie przerobiony. Przez jakiś czas nie był używany, bo podczas ostatnich lotów no niestety uległo uszkodzeniu mocowanie podwozia. Trzeba było coś wymyślić. Tak dostępne projekty na Thingiversie i zresztą innych portalach no wyglądały jako oryginał. Zresztą przy druku to by się nie sprawdziło moim zdaniem. Dlatego wymyśliłem takie rozwiązanie, w którym nie dość, że drut będzie amortyzował, to jeszcze w wypadku działania mocniejszych sił, to ta dolna część też tutaj będzie amortyzowała, odpracowywała. A jak trzeba, to zrobi się troszeczkę grubszą i nie powinno być problemu. Ja go teraz przygotuję do lotu i za chwilę wracamy. Ostatni jego lot nie zakończył się za dobrze. Strasznie wtedy wiało. To tak zawsze jest jak na pokaz. Akurat wtedy coś się przytrafi. Bardzo mocny wiatr i spowodował pęknięcie tej części, chociaż ona też już miała swoje lata. Miała też prawo i pęknąć. No, nie lubię, jak coś się psuje. Trzeba by było naprawić. Okay. Jak ktoś by się zastanawiał, jaki samolot sobie kupić jako pierwszy, to Fancap firmy Multiplex moim zdaniem jest jednym z najlepszych, jak nie najlepszym samolotem na początek. Świetna maszyna, dobrze, stabilnie, fajnie lata, prawie że z każdej nawierzchni. Można też zamontować pływaki. Także naprawdę moim zdaniem na początek najfajniejszy samolot. Dobra, kontrola. Obróćmy sobie maszynę. Ok. Kontrola przed startem. Dobra, klapy są. No to możemy lecieć. No i co, miękki start. Trochę może potrzebować wytrymowania, bo ta maszyna dawno nie latała. Zresztą tu został zmieniony też trochę osprzęcik. Zwykły odbiornik, bez stabilizacji. A jak widać, płynie sobie spokojnie w powietrzu. Akrobacji dzisiaj nie będzie, zresztą akumulator o niedużej pojemności został zainstalowany. Chodzi raczej o sprawdzenie, czy maszyna odzyskała sprawność. To co, wylądujemy jeszcze bez klap, na spokojnie do lądowania. Trochę przeryty jest teren. Bardzo ładne lądowanie. Trzeba uważać, ktoś tu samochodem pojeździł. No cóż, miejsce dostępne dla wszystkich. No to jeszcze jeden start. Lekki wiatr w plecy, to nam ułatwi lądowanie, ale też i pamiętać należy, że przy starcie też wykorzystujemy wiatr. To jeszcze zamkniemy to kółko i jeszcze jedno lądowanie bez klap, na spokojnie.
Zmienia się trochę na boczny ten wiatr. Niedobrze, niedobrze. Ale to też nie powinno jakoś mocno przeszkadzać. No, widać, że go bokiem. No i cóż, zadziałał system. Teraz to sobie obejrzymy jeszcze, jak to wygląda. Czyli generalnie, ale pękło. No dobrze, a zobaczymy, jak mocowanie jeszcze. Dobrze. Tu mamy elementy, czyli zgodnie z założeniami, chociaż troszeczkę wydawało mi się, że to lądowanie nie było takie mocne. Trochę zbyt szybko, ale zaraz obejrzymy. Natomiast główna część, jak widać, jest na miejscu. Koła też. No cóż, w zasadzie to jestem zadowolony, bo bałem się, że jeszcze zostanie wyrwana ta część, a jest w całości, także no nic, pora wracać do domu i wykonać kolejną wersję, nieco grubszą, może troszeczkę inaczej, tu trzeba będzie przyjrzeć się linią cięcia, ewentualnie wykonać wzmocnienia. Także dziękuję i do zobaczenia. No i jeszcze na koniec taki krótki komentarz odnośnie tych moich filmików, bo można byłoby odnieść wrażenie, że bardzo często kończą się katastrofą, co też rzeczywiście się zdarza. Natomiast to nie jest nagrywany i tutaj wrzucany na YouTube'a cały mój pobyt na lotnisku i wykonywane loty, a tylko ta część, którą uważam za najciekawszą. Chociaż przyznam, że wydaje mi się, że jestem lepszym mechanikiem niż pilotem, a na pewno znam lepszych pilotów modeli RC niż ja sam jestem. Także to od czasu do czasu jakaś katastrofa się zdarza, a to, że potrafię naprawić, a ja mam drukarkę 3D i mogę to zrobić w sposób taki estetyczny, no to wszystko mi tylko ułatwia utrzymanie tych modeli w sprawności. Także gdybyście mieli jakieś pytania odnośnie spraw technicznych związanych z modelami RC czy związanych z drukiem 3D, to zapraszam do komentarzy, piszcie pod filmem. Dzięki, hej!